książkę robi się jak sweter, czyli że zaczynamy od okładki i przez wszystkie strony traktujemy je równie serio i równie z jakimś zainteresowaniem, z jakimś podejściem artystycznym. Książka musi być zrobiona w ten sposób, że nie jest to tylko garść ilustracji, które ktoś sobie gdzieś włoży, ale po pierwsze ilustracja jest związana z tekstem. Na to wszystko się składają różne elementy, to znaczy zaczynając od formatu, od kolumny, od waginy i tak dalej. Cała strona poligraficzna musi korespondować z ilustracją, albo jeżeli kto woli, ilustracja musi korespondować z tym wszystkim dalej. Jak robię ilustrację, inspiruję się zawsze jedną rzeczą, to znaczy tekstem. To znaczy naczytuję go sobie, jak to się mówi, i potem pomysły przychodzą różne, przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, jest ich na ogół dość dużo i potem trzeba tylko dokonywać selekcji. To znaczy wybierać ten, który się wydaje najbardziej pasujący do książki. Zacząłem to w drugiej klasie. Wówczas to się nazywała Szkoła Powszechna. Jeszcze to tak jakby odpowiednik obecnej podstawowej. I tam ilustrowałem własnego pomysłu komiksy, które przechodziły z zeszytu na zeszyt, z przyrody na polski, z polskiego do matematyki. I tak sobie wędrowały. Były to takie tasiemcowe opowieści własnego pomysłu, które były bardzo dobrze przyjmowane przez moich kolegów, a znacznie gorzej przez ciało pedagogiczne. Miewałem obniżony stopień, a dwukrotnie nawet musiałem przepisać zeszyt, dlatego żeby było schludnie. No nie jestem pewien, czy w tym przepisanym zeszycie również czegoś nie narysowałem. Trochę rysowałem w domu, ale najciekawsze było rysowanie na lekcjach, bo od razu miałem wdzięczną publiczność, która to oglądała. No i tych, którzy nie byli z tego, jak powiedziałem wyżej, specjalnie zadowoleni, to znaczy profesorów. Najpierw był profesor Sopoćko na 3. roku, a później już na pozostałych latach profesor Szancer, u którego zresztą robiłem dyplom. Uczniem Matejki był Mehofer. Uczniem Mehofera był Szancer. A jak pan widzi, ci wszyscy nie byli do siebie za bardzo podobni. Ani Mehofer do Matejki, ani Szancer do Mehofera. To dlaczego ja miałem być podobny do Szancera? Profesor bardzo otwarty i bardzo pomagał swoim studentom. Oczywiście, że zdarzało się tak, że niektórzy próbowali dosłownie iść w ślady profesora, ale on bardzo doceniał jakąś inność, znaczy inność w sensie tej, w stosunku do tej, którą on reprezentował. Nie pracuję na komputerze. Dla mnie się to nie bardzo zmieniło. Faktycznie wcale. Ja przedstawiam oryginały, które są robione nie na komputerze, a na papierze normalnie. I czasami, muszę powiedzieć, wzbudzam tym sensację. To był Kwapiszon. Była seria 8 książeczek, takich wydanych przez naszą księgarnię, która miała
przybliżać różne piękne miejsca w Polsce. I te piękne miejsca były fotografowane, a ja zaproponowałem, żeby było to ciekawsze, żeby puścić na tych fotografiach jakąś kryminalną czy sensacyjną akcję. No i tak to się zaczęło. Z tym, że jak zaproponowałem, to nie bardzo wiedziałem, jak mam to robić. No i okazało się, że praca jest rzeczywiście benedyktyńska, bo ja dostawałem fotografie zawsze błyszczące, żeby było to dobre do reprodukcji. Potem na osobnym papierze rysowałem postać. Musiałem ją wyciąć i nakleić na tym zdjęciu. Wiele lat później robiłem przygody tego samego Kwapishona, przygody w Poznaniu i już na kolorowych zdjęciach i tam nie było żadnych odbitek, tylko był komputer, do którego się wrzucało postacie i nie było żadnych problemów. Bliżej, niżej, tu trochę zbliżyć, trochę powiększyć. Robiło się to błyskawicznie. Coś, co ja robiłem z 1,5 miesiąca, teraz zrobiliśmy w 3 dni i w ogóle nie czując jakiegoś specjalnego wysiłku. Także to rzeczywiście pod tym względem się zmieniło.